Zobaczmy teraz, jak tworzyć pytania z krótką odpowiedzią. Wydaje się, że jest to bardzo łatwy rodzaj pytań do tworzenia, jednak są to tylko pozory. Dość trudno jest zaprojektować dobrze takie pytanie od strony metodycznej, a poza tym tak naprawdę w tym rodzaju pytania kryje się również kilka dodatkowych funkcji, o których często nie wiemy i nie zdajemy sobie z nich sprawy. Już wiemy, że żeby stworzyć pytanie, wybieramy opcję Dodaj, Dodaj nowe pytanie, wybieramy rodzaj pytania, który chcemy stworzyć i klikamy przycisk Dodaj. W polu Treść pytania wprowadzamy treść pytania, czyli zdanie zawierające lukę, gdzie student będzie musiał w miejsce tej luki wprowadzić odpowiednie słowo. Wprowadzamy również nazwę pytania, przy czym nazwa pytania nie ma problemu, żeby była samą odpowiedzią, ponieważ pamiętamy, że nazwy pytania studenci nigdy nie widzą. Następnie odpowiedź na to pytanie wprowadzamy w polu odpowiedzi i jeśli student wpisze taką właśnie konkretnie odpowiedź, to dostanie 100%, więc taką ocenę ustawiamy. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o podstawową konfigurację tego rodzaju pytania. Student będzie miał za zadanie wpisanie słowa, wpisanie konkretnej odpowiedzi, nie będzie wybierał jednej z odpowiedzi z kilku podanych przez nas, ale będzie musiał wpisać konkretną odpowiedź i jeśli wpisze ją dokładnie tak, jak tutaj zostało to wprowadzone w polu odpowiedź 1, to dostanie 100% punktów przewidzianych za to pytanie, czyli 1 punkt. W tym przypadku, przy tym pytaniu odpowiedź jest bardzo jednoznaczna. Nie ma możliwości wpisania czegokolwiek innego niż po prostu słowa Dunajec. Natomiast gdyby się okazało, że nasze pytanie zostało sformułowane w taki sposób, że studenci mogą wprowadzić kilka różnych wariantów odpowiedzi i różne warianty będą poprawne, to wtedy możemy wpisać te kolejne warianty w polach odpowiedź 2, ewentualnie odpowiedź 3 i tak dalej, przy każdym z tych wariantów zaznaczając, że on również będzie uznany za 100%. Gdyby się okazało, że po rozwiązaniu testu zauważymy, że studenci wprowadzali do tego pytania jako odpowiedź słowa, których nie przewidzieliśmy jako warianty dobrej odpowiedzi, a jednak powinny one być uznane za poprawne, możemy je również później po rozwiązaniu testu przez studentów dodać do klucza odpowiedzi i dzięki temu studenci również za takie opcje otrzymają 100% punktów przewidzianych za to pytanie. I kiedy już skończyliśmy tworzyć pytanie, zapisujemy zmiany i kiedy klikniemy ikonę lupy, zobaczymy sobie podgląd naszego pytania. Zauważmy, że w tym rodzaju pytania bardzo ważną sprawą jest takie sformułowanie treści pytania, żeby student musiał wpisać odpowiedź w sposób bardzo jednoznaczny i przewidywalny, tak żebyśmy byli w stanie przewidzieć wszystkie możliwe warianty poprawnej odpowiedzi i wpisać je jako alternatywy w tym pytaniu. Co jeszcze warto wiedzieć, tworząc ten rodzaj pytania? Wróćmy do edycji tego pytania i zauważmy, że mamy tutaj opcję rozróżniaj wielkość liter, która standardowo jest ustawiona nie, wielkość liter nie jest istotna. Natomiast gdyby zależało nam na tym, żeby słowo Dunajec zostało przez studentów wpisane dokładnie w taki sposób, z wielką literą D, to wtedy powinniśmy zmienić tę opcję na tak, wielkość liter musi być zgodna i w takim przypadku tylko słowo Dunajec wpisane wielką literą będzie uznane za poprawną odpowiedź. Jeśli student wpisze Dunajec z małej litery, nie będzie to poprawną odpowiedzią. Oczywiście, jeśli skorzystamy z większej ilości pól na odpowiedzi, możemy w takim przypadku również dopisać wariant Dunajec małą literą, jeśli byśmy chcieli jednak uznać taką odpowiedź, ale za na przykład tylko część punkta, a nie za cały. Skoro ten rodzaj pytania pozwala nam wprowadzać odpowiedzi, które są częściowo poprawne, to rozważmy jeszcze inną sytuację. Nawet
gdyby wielkość liter nie była dla nas istotna, czyli nieważne, czy student wpisze Dunajec wielką czy małą literą, i tak dostanie 100%, więc możemy usunąć ten wariant drugi, ale chcemy wziąć pod uwagę sytuację, że student wpisze nie po prostu Dunajec, ale wpisze czarny Dunajec lub biały Dunajec. I nie będziemy chcieli studentowi w takim przypadku dać po prostu 0 punktów, ale będziemy chcieli mu przyznać chociaż pół punkta za taką właśnie odpowiedź na to pytanie. Oczywiście, oprócz tego, że przyznamy pół punkta, powinniśmy również w takim przypadku dopisać informację zwrotną wyjaśniającą studentowi, dlaczego opcja czarny Dunajec lub opcja biały Dunajec nie są opcjami całkowicie poprawnymi i dlaczego student w przypadku wpisania którejś z nich otrzymał pół punkta, a nie cały. Oczywiście, skoro jest to pytanie z krótką odpowiedzią, czyli takie pytanie, gdzie student dostaje pole, gdzie ma samodzielnie wpisać odpowiedź, nie dostaje żadnej puli odpowiedzi do wyboru, tylko ma sam wpisać odpowiedź, nie musimy tutaj przewidywać błędnych odpowiedzi żadnych, chyba że właśnie jest taki przypadek, kiedy czasami warto jest wprowadzić błędną odpowiedź. Oczywiście nie będziemy za nią przyznawać żadnych punktów, ponieważ jest to odpowiedź ewidentnie błędna. Natomiast po co mielibyśmy taką odpowiedź w ogóle wprowadzać? Ano dlatego, że w takim przypadku możemy wpisać studentom informację zwrotną. Czyli warto to zrobić w przypadku, jeśli spodziewamy się, że niektórzy studenci mogą wpisać jakąś konkretną błędną odpowiedź, ponieważ jest to częsty błąd popełniany przez studentów i chcemy ich poinformować, że to jest odpowiedź błędna i dlaczego, wyjaśnić im, dlaczego jest ona błędną odpowiedzią. I oczywiście, kiedy wprowadzimy te wszystkie warianty zarówno poprawnej odpowiedzi, jak i częściowo poprawnych odpowiedzi oraz w razie potrzeby błędną odpowiedź po to, żeby wpisać informację zwrotną studentom do niej, klikamy Zapisz zmiany na dole strony. Istnieje jeszcze jedna ciekawa funkcja tego pytania, której często nie jesteśmy świadomi. Mianowicie standardowo to pytanie, kiedy je podejrzymy i kiedy będzie ono użyte później w teście dla studentów, wygląda w taki sposób, że najpierw mamy treść pytania, a następnie słowo odpowiedź i pole na wpisanie odpowiedzi przez studenta. Ale możemy to pytanie z krótką odpowiedzią, również zaaranżować w odrobinę inny sposób. Mianowicie, wróćmy teraz do edycji tego pytania i zauważmy, że gdybyśmy zamiast tutaj tych 3 kropek, czy 5, wpisali przynajmniej 5 podkreśleń i kiedy teraz zapiszemy zmiany i odświeżymy sobie nasze pytanie, to pole na wpisanie odpowiedzi nie pojawia się pod spodem naszego zdania, tylko wewnątrz tego zdania. Warto o tej opcji wiedzieć. Co więcej, gdybyśmy wpisali więcej niż 5 podkreśleń, to wtedy to pole do wpisania odpowiedzi będzie odpowiednio dłuższe, czyli liczba podkreśleń, którą wpiszemy, będzie decydowała o tym, jak długie będzie to pole na wpisywanie odpowiedzi. Może to być dodatkowa wskazówka dla naszych studentów odnośnie tego, jak długie słowo mają to wpisać, lub też, jeśli nie chcemy takiej wskazówki studentom dawać, to oczywiście możemy zawsze wpisywać po prostu 5 podkreśleń i ani jednego więcej, niezależnie od tego, jak długie słowo student ma wpisać w danym miejscu i wtedy długość tej luki nie będzie dla studentów żadną podpowiedzią. Natomiast jeśli wykorzystujemy tę funkcję zamiany pola tekstowego pod pytaniem na pole tekstowe wewnątrz pytania za pomocą podkreśleń, to musimy być świadomi jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, gdyby nasze pytanie zostało sformułowane w taki sposób, że studenci mieliby jako odpowiedź wpisać nie jedno,
ale dwa słowa, czyli na przykład mają wpisać Biały Dunajec jako odpowiedź na nasze pytanie, więc odpowiedź Biały Dunajec jest odpowiedzią poprawną i punktowaną za 100%, to wtedy, uwaga, jeśli używamy podkreśleń, czyli chcemy mieć pole tekstowe do wpisania odpowiedzi wewnątrz tekstu, a nie pod tekstem, to nie powinniśmy tego pola tekstowego generować za pomocą dwóch zestawów podkreśleń i nie powinniśmy pomiędzy nimi w żadnym wypadku zostawiać spacji, ponieważ w takim przypadku po zapisaniu zmian nasze pytanie, zauważmy, tylko pierwszy zestaw podkreśleń został zamieniony na lukę, natomiast drugi zestaw podkreśleń pozostał już w tekście. Więc jeśli byłby taki przypadek, że chcemy, żeby studenci wpisali dwa słowa jako odpowiedź i chcemy, żeby te dwa słowa zostały przez studentów wpisane wewnątrz tekstu, a nie pod tekstem, to wtedy tak czy inaczej powinniśmy zostawić jeden spójny ciąg podkreśleń bez żadnej spacji. Ewentualnie możemy studentom dopisać informację, że w tym miejscu powinny się znaleźć dwa słowa. Oczywiście, jeśli uznamy to za stosowne. I w takim przypadku to pytanie już będzie się wyświetlało poprawnie, czyli jest jedna dłuższa spacja, jedna dłuższa przerwa na to, żeby student mógł wpisać odpowiedź składającą się z dwóch słów.